Oddajemy głos Bobowi. Zapraszamy na drugą część. Start? Should we go? I'm Bob Darrell. I'm an alcoholic. Hi, Bob. I'm surprised you came back. Jestem zaskoczony, że wróciliście. In the chapter more about alcoholism, Bill starts to talk about the first of three delusions, or illusions, if you have it. W rozdziale więcej na temat alkoholizmu Bill mówi o dwóch iluzjach. He says the idea that somehow, someday, I will control and enjoy my drinking is the great obsession of every abnormal drinker. The persistence of this illusion is astonishing. Many of us pursue it into the gates of insanity or death. W tym rozdziale jest mowa o tym, że każdy alkoholik ma tę obsesję, że któregoś dnia w końcu przestanę pić, w końcu będę mógł normalnie pić. I mamy tą iluzję w sobie właśnie. What is it? What's kind of insanity is it that I understand that this is killing me and I swear to myself I will never touch it again and I always go back to it? To jest jakieś nieporozumienie, że wiem, że nie mogę pić, ale zawsze wracam do tego. What I don't understand that's killing me is what happens to me once I stop drinking. Not only do I have an abnormal reaction to alcohol that when I drink it I can't stop, but I have an abnormal reaction to abstinence. Mam nienormalną reakcję do abstynencji. There's an old story about how you can boil a frog. Jest taka stara historia, jak ugotować żabę. If you've ever worked with frogs, they have very strong and powerful hind legs. Jeśli kiedyś przyglądaliście się z żabie, one mają takie silne nogi, silne uda. If you take a pot of boiling water and you throw a live frog into the pot, it will usually hop out. Jeśli masz garnek z gorącą wodą i jeśli tą żabę tam wrzucisz, so the best way to boil a frog is you set it in a pot of room temperature water. Poprzednio ta żaba wyskoczyła z tej gorącej wody, a teraz jak najlepszym sposobem na ugotowanie żaby jest wziąć garnek z wodą w temperaturze pokojowej. And the frog will settle into the water and get comfortable. I żaba będzie czuła się komfortowo w tej wodzie. If you turn the heat up slowly enough, the frog never realizes what's happening and it will stay there and become boiled alive. Jeśli powoli tylko będziecie zwiększać temperaturę, to żaba będzie się przyzwyczajała, zostanie w tym i zostanie ugotowana żywcem. My alcoholism works on me much the same way. Mój alkoholizm działa na mnie właśnie dokładnie tak samo. For 36.5 years I've been taking meetings into a detox. Przez 36,5 roku prowadziłem meetingi na detoksie. There's rarely a week that goes by I don't meet someone in detox that had been sober over 10 years. Rzadko się zdarza, żebym nie spotkał kogoś na detoksie, kto miał 10 lat trzeźwości. A week before they drank again, they had no idea that they would ever drink again.
Na tydzień przed upiciem się oni nie mieli pojęcia, że się upiją. The frog doesn't know that the water's getting hotter. Żaba nie wie, że woda się podgrzewa. He adjusts to it. Ona się dostosowuje do tej wody. Dr. Silkworth says to us, our alcoholic life becomes the only normal one. Dr Silkworth mówi, że nasze życie alkoholików staje się normą dla nas. So the problem really is not drinking, the problem is abstinence. Czyli problemem nie jest picie, tylko abstynencja. There seems to be two different types of alcoholics. Wydaje się, że to są dwa główne typy alkoholików. There is the alcoholic who realizes that this is a problem, that he must stop drinking or die. Jest jeden alkoholik, który uważa, że musi przestać, bo inaczej umrze. That every time he picks up a drink, he burns his life to the ground and it's horrible. On wie, że za każdym razem, jak podniesie kieliszek, to jego życie tak naprawdę jest skończone. So he makes up his mind to never take the first drink. Więc postanawia nigdy nie brać tego pierwszego kieliszka. And he never does. I nigdy nie podnosi go. He may come to some AA meetings as a reminder that he shouldn't drink. Przychodzi na spotkania AA i te spotkania są dla niego przypomnieniem, że nie powinien pić, że nie może. But he does not become sick sober. Ale nie choruje, będąc trzeźwym. He's not depressed. He's not restless, irritable, discontent. He doesn't feel that loneliness of not fitting. He just adjusts to being normal once the problem ended where the bottle ended. Ten alkoholik nie jest już więcej przygnębiony, nie jest rozdrażniony, po prostu pogodził się z tym, że nie może pić i nie pije. And then there's guys like me, who I stopped drinking and I have great intentions. I just can't help it that the world is full of irritating, stupid people. Ale są też tacy ludzie jak ja, alkoholicy, którzy nie mogą znieść tego, że ten świat jest taki pełen niezadowolenia i idiotów. And I don't drink day in, day out, week in, week out, month in, month out until I just get it up to here with being sober. I ja nie piję przez dni, tygodnie, miesiące, aż się to uzbiera. Usually before the obsession to drink again returns, I first start to have this need to get free. I feel like I'm stuck up inside me. Jak ta obsesja do picia wraca, zaczynam czuć, że before I pick up a drink, I start to feel like I need to break out of me, like I'm stuck here. zanim podniosę ten kieliszek, to czuję, że muszę się tak wyrwać z siebie. Have any of you seen the movie Alien? Czy ktoś z was widział film Obcy? When I quit drinking, I get my emotions and my life on me like the creature in the movie Alien that attaches itself to your face. Kiedy przestałem pić, moje wszystkie emocje, wszystko po prostu zwaliło się na mnie. Jak ten potwór w tym filmie. And all I want is to get free and come out. I wszystko, co chciałem, to chciałem po prostu uwolnić się od tych wszystkich emocji, od tego wszystkiego. So on page 45, Bill starts to talk about the real problem. Na stronie 44
Bill zaczyna mówić o problemie. He says something here that is very interesting. Mówi o czymś bardzo interesującym. He says, lack of power, that was our dilemma. We had to find a power by which we could live. And it had to be a power greater than ourselves, obviously. Bill mówi o tym, o braku jakiejś mocy i że czegoś wyższego ponad nas. I to coś, to jest to, czego my potrzebujemy. Alcohol was a tremendous source of power in my life at one time. Alkohol był niezwykłą mocą w pewnym okresie mojego życia. It provided the power to change the world. Dostarczał mi siły, żeby zmieniać świat. I worked at one time in a factory, and I would go to work every day hungover, and I hated the people there, and I hated my job, and I hated myself. W pewnym etapie mojego życia pracowałam w fabryce, ale wszystko, co związane było z tą fabryką i pracą, nienawidziłem tego. Nienawidziłem ludzi, nienawidziłem siebie, miejsca pracy. I would get through the day, everyone would just stay away from me. Wszyscy musieli trzymać się z daleka ode mnie. I just would glare at everyone that I worked with all day long. I hated them. Patrzyłem się na nich takim pustym, pełnym lekceważenia wzrokiem. Everything irritated me. Wszystko mnie wkurzało. When the buzzer would ring that the shift was over, I would race across the street to the bar. Kiedy tylko dzwonek zadzwonił, który obwieszczał koniec dnia, pierwsze co robiłem to kierunek bar. I was the first one in the bar from the factory. Byłem pierwszy w barze z naszej fabryki zawsze. The bartender knew me and he put up 2 double shots of 100 proof whiskey. Kelner już mnie znał i przygotowywał dla mnie 2 szaty whisky. With a beer chaser. Z kuflem piwa. I would get in there and I would throw that first double shot down with urgency. Jak tylko tam wpadłem, od razu wypijałam to z pośpiechem. The first drink always feels like hope. Pierwszy drink zawsze był taką nadzieją dla mnie. I would throw the second one down and I'd be sipping on the beer when the other people that I've been at conflict with all day from the factory come into the bar. Kiedy wypijałem drugiego, patrzyłem się na ludzi, z którymi cały dzień, którzy mnie wkurzali przez cały dzień. I now have 4 shots of whiskey and half a beer in me. Teraz już byłem po 4 szatach whisky i kielisz kuflu piwa. And as the people I work with come into the bar, I look at them and I think to myself, they're not bad people. I wtedy ludzie z fabryki przychodzili i się patrzyłem na nich i coś się zmieniało. Już ci ludzie nie byli tacy źli. 6 more shots and we're shooting pool together. 6 kolejnych drinków i wtedy już mogliśmy grać w bilard. 10 shots and we're planning our vacations together. 10 drinków i teraz już planujemy wakacje razem. 15 shots and I'm saying things to them like, I love you, man. Po 15 mówię im, że już ich kocham. Now that is the power to change the world. I to jest dopiero moc zmieniania świata. So Bill says that the real dilemma is that I have to find the power by which I could live. Bill mówi w książce, że prawdziwym naszym dylematem jest znalezienie tej mocy, z którą będziemy żyć. Once I lost the magical effect of alcohol, life was unbearable. Kiedy straciłem alkohol i jego magiczną moc, życie było zbyt ciężkie, żeby żyć. I didn't have on my own, I didn't have the power to fit with people and make friends.
Sam z sobą, bez alkoholu, nie byłem w stanie żyć z innymi ludźmi. I didn't have the power to get free of my emotions. Nie byłem w stanie uwolnić się od moich emocji. I didn't have the power to get my mind off of me because it just grinds me away. Nie byłem w stanie uwolnić się od myśli, od mojego umysłu, od mojej głowy. I don't have the power to live. Nie miałem siły, żeby żyć. The next line says, where and how are we to find this power? Well, that's exactly what this book is about. Its main object is to enable me to find a power greater than myself, which will solve my problem. Ta książka mówi o tym, o znalezieniu właśnie tej mocy większej ode mnie samego, która pozwoli mi żyć. Before I came to AA, and in the years I was in and out, I fancied myself an atheist. Zanim przyszedłem do AA i te wszystkie lata, kiedy przychodziłem i odchodziłem, uważałem siebie za ateistę. I know some real atheists. I was not a real atheist. Znam prawdziwych ateistów, ale ja nie byłem prawdziwym ateistą. All the real atheists I know are very religious about their atheism. Wszyscy prawdziwi ateiści są bardzo religijni, jeżeli chodzi o ich ateizm. I can't get enough angst about it. What I really am is I'm a guy who's afraid of God. I'm a guy who, if I suspect that you don't like me, I'm going to not like you first. Jestem tego typu człowiekiem, który podejrzewa, że jak ty mnie nie lubisz, to ja pierwszy ciebie nie będę lubił. I was afraid of God. Bałem się Boga. When I was a little kid, I was taught about God. Kiedy byłem małym dzieckiem, uczono mnie o Bogu. But I have the mind of a chronic alcoholic. Ale miałem umysł chronicznego alkoholika. It's like a problem-seeking missile. Ten umysł to taki umysł, który szuka tylko problemów. It only finds problems. I tylko znajduje problemy. I did not hear about a God of love because that's not a problem. Nie słyszałem wtedy o Bogu, który kocha, bo słyszałem tylko o problemach i znałem takiego Boga, który szuka problemów. I heard about a God of judgment. Słyszałem o Bogu, który ocenia. And God could see in the dark, which is not good for me. I Bóg widział w ciemnościach, a to nie było dobre dla mnie. Seems like all the fun stuff happens in the dark. A wydaje się, że wszystkie fajne rzeczy dzieją się w ciemnościach. Not only would he judge me for what I did, he would judge me for what I think. Ten Bóg nie tylko oceniał mnie za to, co robię, ale też za to, co myślę. I was in grade school maybe 8-9 years old. Byłem w podstawówce, miałem może 8-9 lat. I was being taught by Catholic nuns. Uczyły mnie katolickie siostry. The nun I had was young, and I think she would have been pretty if she didn't have all the hardware on. Uczyła mnie siostra, która była młoda, była ładna, ale pewnie byłaby ładniejsza, gdyby nie miała tego wszystkiego na głowie. She used to say that she would say to me, we must be pure of thought, word and deed. Mówiła nam, że musimy być czyści w naszych słowach i uczynkach. I'm a little kid, I'm trying to be good, so I would sit there and nod my head and say, yes, sister. Ja byłem małym dzieckiem, więc tylko przytakiwałem, tak, siostro. And then my mind would picture her naked. I wtedy mój umysł wyobrażał sobie ją nago. And I can't stop it. I nie mogę tego powstrzymać. And this is a sin that is not even in the books.
I to jest grzech, który nawet nie jest w książkach opisany. I cannot go into the box in the church and tell the priest that. He'll come out and beat me. He'll beat me if I tell him that. Nie mogę nawet iść do kościoła, wyspowiadać się z tego, no bo ksiądz mnie prawie że pobije za takie myśli. So I just turned away from God because I believed that I would never measure up. Dlatego odwróciłem się od Boga, bo wydawało mi się, że jestem zbyt wielkim grzesznikiem. It's pretty hard to trust something that you think is judging you harshly all the time. Ciężko jest ufać komuś, kto wydaje ci się, że cały czas cię ocenia. So when I come to Alcoholics Anonymous and I hear you talk about you're sober through the grace of God, I feel left out. Więc kiedy przyszedłem do Anonimowych Alkoholików i usłyszałem, że jesteście trzeźwi dzięki łasce Boga, czułem się jakiś samotny i wyalienowany. If God's going to help everyone except one person, I know who the one person will be. Jeżeli Bóg miałby pomóc wszystkim oprócz jednej osoby, ja wiedziałam, kim ta osoba jest. One of the first things it talks about in step 2 is that we must be able to lay aside our prejudices. To, czego uczą nas w drugim kroku, jedną z tych rzeczy jest to, że musimy wszystkie nasze uprzedzenia położyć obok. That I must become childlike Że muszę być jak dzieckiem and know that I do not know. i wiedzieć, że nie wiem. My prejudices are all my old ideas, all my judgments, my opinions. Moje uprzedzenia są wszystkie moje stare myśli, stare przyzwyczajenia, stare opinie. And the second thing it asks me to do is to express even a willingness to believe. I do not have to believe, I just have to express a willingness to believe. Drugą rzeczą w drugim kroku jest to, że muszę być chętny do tego, żeby uwierzyć, że ta chęć wystarczy sama w sobie. And so I started to find out what my prejudices were, and I started to take the actions not of someone who believes, but the actions of someone who is possibly willing to believe. A więc zacząłem szukać i uczyć się o tych moich uprzedzeniach i chciałem i zaczęłam być tą osobą, która miała w sobie tą chęć poznania siły wyższej. Over the years I've worked with a lot of alcoholics. Przez lata pracowałam z wieloma alkoholikami. We seem to have a common prejudice. Wydaje się, że mamy to samo uprzedzenie. It goes to how we secretly feel about ourselves. The prejudice. Oh. We seem to have a common prejudice. Wszyscy mamy, wydaje mi się, że wszyscy mamy to samo uprzedzenie. And it goes into how we secretly feel about ourselves. I to uprzedzenie sprowadza się do tego, co myślimy o sobie. One of the reasons that I keep a lot of my life secret and I won't let you in is because I secretly believe that if you knew about me, everything that I know about me, you would feel about me the way I feel about me. To, dlaczego nie pozwalam innym ludziom zajrzeć do środka, nie dzielę się z innymi, to powodem tego jest to, że nie chcę, żebyście myśleli tak źle, jak źle ja myślę o sobie. And God knows everything about me. A Bóg wie wszystko o mnie. That can't be good. A to nie jest dobre. Years ago, I went to the city of Florence, Italy. Kilka lat temu pojechałem do Florencji we Włoszech. There's a statue in a museum there
called the Opry Museum. A jest tam statua w muzeum By the Renaissance sculptor Donatello. Zrobiona przez renesansowego rzeźbiarza Donatello. It is a statue of the Mary Magdalene. Jest to posąg Marii Magdaleny. It is different than any depiction of Mary Magdalene you'll see anywhere. Jest inny od tych wszystkich obrazów Marii Magdaleny, gdzie możecie zobaczyć gdzie indziej. Most Renaissance painters depict her as very beautiful in long flowing robes and long hair. Większość renesansowych rzeźbiarzy i malarzy przedstawiała ją bardzo, bardzo pięknie, z długimi włosami. Donatello's Mary Magdalene is much different. Maria Magdalena Donatelli jest zupełnie inna. It is a life-size statue of a woman dressed in dirty, tattered rags. Jest to postać wielkości, naturalnej wielkości w łachmanach, źle ubrana. She has evidence of malnutrition. Widać, że nie jadła, jest wychudzona. You can tell from the statue that she has been beaten a lot. Patrząc na jej posąg, można zauważyć, że ona była bita dużo. Someone had kicked her teeth out until there's just little broken stubs. Ktoś wybił jej zęby. She has a look on her face of chronic remorse and shame. Jej twarz emanuje takim chronicznym rozżaleniem, smutkiem. As if she had been a very inexpensive prostitute in the back alleys of the Middle East for years. Wygląda tak, jakby była prostytutką, taką zupełnie niskiej kategorii. And she stands facing a statue of Jesus Christ. I stoi patrząc na posąg Jezusa On the opposite wall of the museum. naprzeciwko innej sali w muzeum. And in her despair and her shame, she stands there with her hands like this, not in prayer, as if there was a hesitancy that she's afraid and unworthy to pray. I ona stoi z takimi rozłożonymi rękoma, tak jakby nie była w stanie ich złożyć, bo czuje się niegodna tego, żeby się modlić do Jezusa. And there is an expression on her face that in the midst of her shame and pain, as if she's saying to God, "This could be for me?" I taki wyraz na jej twarzy z niedowierzaniem, że to wszystko dla mnie. I saw her and I stood in an open public museum and I started to cry. Jak ją widziałem ten wyraz twarzy, stałem w muzeum wśród ludzi i zacząłem płakać. It was as if I was looking at a window of my soul as I came to you in 1978. To było takie doznanie, jakbym przyszedł do was w 78 i jakbym patrzył wtedy na siebie. I couldn't believe that if God was the answer, something so good could help something that was so bad. Nie mogą uwierzyć w to, że skoro Bóg jest odpowiedzią, że coś dobrego może się przydarzyć komuś takiemu złemu jak ja. But I had fallen into the hands of members of AA that knew that if I took the actions, I would get the results regardless of what I had done or where I had been. Ale inni członkowie AA wiedzieli, że jest dla mnie w pewnym sensie odkupienie, że coś dobrego z tego może być bez względu na to, co było w przeszłości, co złego zrobiłem. So they encouraged me to start taking the actions of someone who was willing to believe. Więc zachęcili mnie, żebym zaczął
działać jak ktoś, kto wierzy. My sponsor told me that I must get down on my knees every morning and ask whatever was running the universe for help for that day to stay sober. Mój sponsor mówił mi, że każdego dnia muszę uklęknąć na kolana i prosić to coś, co jest większe ode mnie o trzeźwy dzień. And then to thank that power at night for that day of sobriety. I tego samego dnia też na kolanach dziękować tej sile wyższej za miniony dzień. I told him that I shouldn't do that because I don't really believe in God and I would be a hypocrite. Powiedziałem mojemu sponsorowi, że nie powinienem tego robić, bo tak naprawdę to ja nie wierzę w Boga i byłbym hipokrytą. He told me that I've been a hypocrite all my life anyway. What's the difference? Powiedział mi, że byłam hipokrytą całe moje życie, więc co za różnica. Just do it. Po prostu rób to. And I started to do it, and from the moment I started to turn my consciousness towards this power, even though I do not yet believe in it, things started happening. I zacząłem to po prostu robić i zwracać tą moją świadomość ku tej sile wyższej i po prostu zaczęły się dziać rzeczy. Little coincidences, Małe zbieżności wypadków. all divinely designed to help me. Wszystkie jakoś z góry zaplanowane, żeby mi pomóc. I would go to meetings someday and I would be crazy. Pewnego dnia szedłem na spotkanie AA i miałem w głowie zawirowania. And I don't even understand what is going on with me. I nie rozumiałem, co się ze mną dzieje. And there would be a stranger in the meeting sharing exactly what's going on with me. A tam była na spotkaniu zupełnie obca osoba, która dzieliła się dokładnie tym, co się działo w mojej głowie. And I started to see the hand of the choreographer. I wtedy widziałem rękę tego choreografa z góry. And I started to come to believe the only way I possibly could by my own experience. I wtedy zaczynałem powoli wierzyć tak, jak potrafiłem. In August, every summer I go to England for a week to do a workshop. Każdego sierpnia jadę do Anglii robić warsztaty. My first time over there many years ago, I was walking tour of Westminster, the oldest part of London. Któregoś razu spacerowałem po Westminster, starszej części Londynu. The streets of Hyde Park, Trafalgar, Westminster are all lit by gas streetlights, not electric, gas. Wszystkie ulice tam są oświetlone przez gaz, nie światło elektryczne. And they have a high technology system that turns on the gas and lights the street lights at night and then shuts it off every morning. Mają tam taki wyższej klasy technologiczny system, który włącza te lampy gazowe i potem je wyłącza. But on some of the older street light poles, you'll see a little black box on the side of the pole that is welded shut and painted over. Ale na niektórych w tych starszych częściach ulic można zauważyć lampy, które mają takie zamalowane otworki na nich. Years ago, that was a door. Kiedyś tam były takie drzwiczki. And at twilight, people would come up and down the streets and they would open that little door and they would stick a key in there and they would turn the gas on. And they would reach up with a long pole with a flame and they'd light the street light. I kiedyś te drzwiczki ludzie otwierali, przychodzili, przekręcali i zapalali tą lampę u góry. And at dusk, if you were to climb up to the top of the highest building in London and look out over Westminster, you could not see
where the man was lighting the streetlights. I przy zmroku, kiedy się wdrapałeś na jakiś wyższy budynek w innej części miasta, nie widziałeś tego człowieka, który zapalał to. But you could see where he'd been. Ale mogłeś widzieć, gdzie on był. And I could sit in a meeting of Alcoholics Anonymous at 2 years sober, 2 years of praying to something I'm not sure exists, and I could see where this power had left its mark in my life. I po 2 latach, jak uczęszczałem na spotkania AA, mogłem już zauważyć, gdzie ta ręka Boga, tej siły wyższej, gdzie to dotykało mnie w moim życiu. And I think that is how I came to believe. I took the actions first, and the belief eventually followed as a result of what I experienced from taking the actions. I to właśnie jest, co się ze mną stało. Ja na początku robiłem jakieś działania i dopiero po jakimś czasie przyniosło to efekt taki namacalny. To some of us that have been very God resistant, that have had almost a God barrier, it feels like when we come to believe like we have arrived somewhere. Dla niektórych z nas, dla tych, którzy naprawdę nie chcą puścić Boga w swoje życie, w pewnym momencie doznajemy takiego uczucia, że w końcu gdzieś jesteśmy. The only place we've arrived is at the beginning of the road. To miejsce, w którym się znajdujemy, to jest początek drogi. We talk in Alcoholics Anonymous about something that's called conscious contact. Na spotkaniach anonimowych alkoholików mówimy o czymś takim jak świadomy kontakt. There's a big difference between conscious contact and faith or belief. Jest różnica między świadomym kontaktem a wiarą. Over the last 36 years, I've sponsored 4 men of the cloth, 4 members of clergy. Przez 30 parę lat sponsorowałem 4 księży. 2 of them drank themselves to death. 2 z nich zapiło się na śmierć. The first time this happened, I was overwhelmed and startled. Za pierwszym razem, jak to się stało, byłem po prostu zdumiony, poraziło mnie to. I knew that I was sober at that time only through the grace of God. And if that was true, this wonderful priest who devoted his life to God surely should have had a leg up on me. Wiedziałem wtedy, że byłem trzeźwy tylko dzięki łasce Boga. I jak ja byłem trzeźwy, to dlaczego tych 2 wspaniałych księży nie dostało takiej szansy? Frank prayed more in one day than most alcoholics will pray in 1 week. Frank modlił się jednego dnia więcej niż zwykły alkoholik trzeźwiejący alkoholik modlił się przez tydzień. As a priest, he read more spiritual literature in one day than most of us will read in a week. Jako ksiądz on czytał więcej religijnej literatury w ciągu dnia niż my czytamy w ciągu tygodnia. He called me on the phone and he was drinking and he was sobbing uncontrollably into the phone in despair because he could not understand why God would not help him stay sober when God was keeping people in AA sober that were bums and robbers and drug dealers. And why wouldn't God keep him sober? Któregoś razu zadzwonił do mnie pijąc przez telefon i płakał, że dlaczego ja muszę pić, dlaczego inni mają tą łaskę od Boga i przestali pić, a ja, ksiądz, ciągle piję i nie mogę przestać. And I wondered the same thing. I ja tak samo się zastanawiałem nad tym. But see, Frank's problem wasn't lack of faith. Ale problemem Franka nie był brak wiary. It wasn't
lack of prayer. Jego problemem nie było brak modlitwy, It wasn't lack of religion. nie był brak religii, It was lack of power. był brak mocy. I live in the desert in the United States. Ja mieszkam na pustyni. There are 2 months out of the year where it gets very hot. Są 2 miesiące w roku, gdzie robi się naprawdę bardzo gorąco. Our Chamber of Commerce will tell you it's a dry heat. A nasza gmina powie nam, że to jest sezon suszy. So is hell. I tak jest też w piekle. If you were to come and visit me in August in Las Vegas, I could take you in my car 30 minutes outside of town to the largest body of fresh water in the western United States, Lake Mead. Jeśli byś przyjechał do mnie w sierpniu, to mógłbym cię zabrać 30 minut od miasta i tam jest największy zbiornik wodny, jezioro Mead. I would drive you up to the edge of the lake, let you get out and jump in the water, swim in the water, drink the water. You would have absolute faith that the water existed. Zabrałbym cię na brzeg jeziora, pozwoliłbym ci się wykąpać, napić się tej wody i miałbyś namacalny dowód na to, że to jezioro istnieje. I will put you in my car, your hair and clothes are still wet. Pozwoliłbym ci wsiąść z powrotem do samochodu, twoje włosy, twoje ubrania nadal mokre. And drive you 15 minutes out into the desert and let you off in the desert with a map of 9 steps of directions on how to get back to the water. I wywiózłbym cię 15 minut na pustynię od tego miejsca, w którym byliśmy i dałbym ci mapę, jak dotrzeć z powrotem. And if you do not follow the directions on how to get back to the water, you will die of thirst in the desert with absolute faith that the water exists. If you don't find a way to get to the water, you're just as dead as the person who never saw the lake. Did everybody hear that? To jest zbyt skomplikowane. Ten człowiek po kąpieli w tym jeziorze zostałby wywieziony 15 minut drogi dalej i Bob udzieliłby mu wskazówek dokładnych, jak ma do tej wody dojść. On mało że wierzył, on byłby pewien, że ta woda jest, ale mimo to nie stosując się do tych wskazówek, umarł bez pragnienia. I'm at quite a disadvantage here because I don't understand Polish. I may think they're saying what I'm saying. In actuality, they may be saying, you should be glad you don't understand English. This guy is very boring. Trochę cieszę się, że nie rozumiem po polsku i że nie rozumiem, co ci ludzie tutaj tłumaczą. See, I knew that's what they were saying. Wiedziałem, że właśnie jest to, co oni mówią, że nie wiem. So the problem is not believing in God. For thousands of years, there have been alcoholics who have had born-again experiences, that have had faith and have drank themselves to death. I would be willing to bet that there are people in this room that have had spiritual experiences and then drank again after that. Problemem nie jest samo to, że nie wierzymy w Boga, bo jest wśród nas wielu ludzi, którzy wierzą w Boga, a mimo to piją dalej. The problem is to actualize and maintain the power in our lives.
Problemem jest to, żebyśmy utrzymywali tą siłę w naszym życiu. My grand sponsor was a man named Chuck Chamberlain. A moim wielkim sponsorem był człowiek, który nazywa się Chuck Chamberlain. Chuck used to say that there was one problem and it contained all problems. Chuck zawsze mówił, że jest jeden problem, który zawiera wszystkie problemy. And he said the problem was conscious and unconscious separation between me and God and me and you. I on mówił, że problemem jest świadomość i... Jeszcze raz? Że problemem jest świadome i nieświadome połączenie mnie z ludźmi i połączenie mnie z Bogiem. Oddzielenie. Przepraszam. There are alcoholics every day that die of this disease in despair, knowing God's there, but they cannot reach Him. Jest całe mnóstwo alkoholików, którzy po prostu umierają, wiedząc, że Bóg jest, ale nie mogą Go dosięgnąć. And they don't understand why they're separate and apart from. I nie rozumieją, dlaczego są oddzieleni od Niego. By the time most alcoholics die of this disease, we die in a terrible state of loneliness. Jak alkoholik umiera, on umiera w takim okropnym stanie samotności. And we don't know why, because no one's ever tried harder to fit. I nie wiemy dlaczego, bo nie próbowaliśmy bardziej się dopasować. In our book it says that selfishness and self-centeredness is the root of our troubles. W naszej książce jest mowa o tym, że samozapatrzenie w siebie i ten egocentryzm to jest sedno naszych problemów. See, the problem is I got too much of me between me and you, and I got too much of me between me and God. Problemem jest to, że jest za dużo mnie pomiędzy tobą a mną i za dużo mnie pomiędzy mną i Bogiem. I'm so full of myself that there's no room for you and there's no room for God. Jest tak pełno mnie, że nie ma już miejsca ani na Boga, ani na ciebie. I don't know about you, but I am my number one project is me. Nie wiem jak wy, ale dla mnie projektem numer 1 jestem ja. On page 55 of the book, it talks about what we will discover through steps 4 through 9. And it is remarkable what they predict. Na jednej ze stron jest mowa o tym, w której jest mowa o krokach 5, 9, co dokładnie odkryjemy. It says, deep down in every man, woman, and child is the fundamental idea of God. Ta książka mówi, te kroki mówią, że w każdym z nas jest idea Boga gdzieś w głębi nas. I stood in line one time to thank Chuck Chamberlain after one of his talks. I stood in line one time years ago to thank Chuck Chamberlain for one of his talks in AA. Któregoś razu stałem w kolejce, żeby podziękować Chucku Chamberlainowi za jego mowę. A man in front of me in the line asked Chuck, where do you find God? Człowiek, który stał przede mną w kolejce, spytał się Chucka, Chuck, gdzie ty znajdujesz Boga? And Chuck laughed and pointed in the man's chest and he said, he's not lost, he's right in there. A Chuck się zaśmiał, wskazał palcem na tego człowieka i powiedział, Bóg jest tutaj. I didn't say anything, but I don't know what he means. Ja nic nie powiedziałem, ale nie rozumiałem. How could something so good and so powerful be inside something that I knew to be so bad and so weak?
Jak coś tak dobrego może być w kimś, co ja wiedziałem, że jest taki słaby i taki niedobry. There was a very spiritual woman in Las Vegas named Diantha, and she would sit in meetings and knit. And it's a form of meditation while she would listen. W Las Vegas jest taka kobieta, która przychodzi na spotkania i robi na drutach. I to jest jej forma medytacji i w tym czasie słucha ludzi. Me and a friend of mine, we had learned that if we use certain swear words, she would knit faster. Mi i mój przyjaciel zauważyliśmy, że jeżeli zaczniemy używać pewnych wulgarnych słów, ona zacznie szybciej robić na drutach. So we wanted to make sparks fly off her knitting needles. Więc chcieliśmy sprawić, żeby aż iskry leciały z tych jej drutów. Because we were idiots and had no respect for AA. Bo byliśmy idiotami i nie mieliśmy szacunku dla AA. But I always listened to Diantha because she said things that would always hit me. Ale zawsze słuchałem tej kobiety, która robiła na drutach, bo jej słowa jakoś mnie uderzały. And in one meeting she talked about the joy of being alone and quiet with no TV, no radio and just communing with God. I na jednym z spotkań ona mówiła o takiej czystej radości z po prostu siedzenia, nie robienia niczego i bycia po prostu z Bogiem. And I'm an old hippie and that sounds attractive to me. No a że ja jestem starym hipisem, Flower child. więc było to dla mnie Druggy. coś takiego fajnego, coś, co chciałam doświadczyć. So I decided that I was going to go home and be quiet and commune with God. Więc stwierdziłem, że też tego spróbuję i poszedłem do domu i chciałem poczuć tą siłę Boga. I lasted 20 seconds. Udało mi się wytrzymać 20 sekund. I felt like I was going to have a panic attack. Czułem się, jakbym miał zaraz dostać jakiegoś ataku, paniki. Because when it got quiet out here, it got very noisy in here. Ponieważ jak wokół się wyciszyło, w mojej głowie zaczęło się kotłować. So why is that? Is what you're telling me, is it a lie? Do you talk about listening to the still small voice of God within you? Is that a lie? Or is there something else wrong? Więc o co chodzi? Co tak naprawdę jest nie tak? Bo mam słuchać tego głosu, który jest we mnie, ale coś dzieje się nie tak, coś nie tak idzie. Bill says that this God deep down within me may be obscured or blocked by three things. Bill w książce mówi, że ten Bóg, który jest wewnątrz, w środku mnie, może być zablokowany przez 3 rzeczy. The first thing that blocks me from God he says, is calamity. Dzięki. Pierwsza rzecz, która mnie blokuje, to jest takie katastrofa, nieszczęście. In Bill's story, he talks about the connection he made in Towns Hospital that was pushed aside by worldly clamors, he said. W szpitalu Bill mówił In Bill's story, he talks about the connection with God being pushed aside by worldly clamors. W swojej książce Bill mówi o zepchnięciu Boga na taki drugi plan przez te wszystkie właśnie katastrofy i niepokoje. It's the chattering conversation in my head. To są te wszystkie takie głośne rozmowy w mojej głowie. It never goes away. To się nigdy nie kończy. It just talks to me all the time. Ciągle mówi i mówi i mówi w tej głowie. A friend of mine who is more scholarly than I am says that if you were to read the Old Testament in Genesis in the Garden of Eden, jeden z moich przyjaciół mówi, że gdybyś przeczytał Stary Testament, Księgę Genezy, that where they introduce
the snake, if you read it in the old Aramaic or Hebrew or whatever it was written in, it wasn't the word for snake. The word they used was actually the word for the noise or the sound the serpent made. Tam była mowa o wężu, ale tego węża opisali inaczej i ten opis był przedstawiony jako bardziej głos tego węża. It's the hiss. To syczenie w głowie. It's the voice that says, don't listen to your sponsor, he's old. To jest ten głos w głowie, który nam mówi, nie słuchaj swojego sponsora, on jest stary, on nic nie wie. He said to stay away from the new girl, he probably wants her for himself. On powiedział, żebyś się nie zbliżał do tej nowej dziewczyny, bo pewnie chce ją dla siebie mieć. Punch your boss, he can't treat you that way. Uderz swojego szefa, on nie może tak tobą pomiatać. It's talking to you right now, it's saying, what is he doing with his hand next to his head? Ten głos mówi teraz do ciebie i mówi, co on teraz robi z tą ręką przy tej głowie. So, when I got sober, it was very noisy in here. Więc jak wytrzeźwiałem, w tej mojej głowie było strasznie głośno. If God was truly inside of me, even with a megaphone, I would not hear him over the chatter in my head, the noise. Jeżeli ten Bóg był gdzieś tam we mnie w środku, ja go nie słyszałem, nawet jakby miał megafon, bo ten głos w mojej głowie mi przeszkadzał. The second thing that he says blocks me from the God within me is pomp, which is another word for ego. Drugą rzeczą, którą mnie blokuje od Boga, to moje ego. That I am so full of myself and what I believe and what I think is right and my opinions and my perceptions. I'm a closed system and nothing new gets in. Ja jestem takim zamkniętym systemem. To moje ego jest właśnie tym zamkniętym systemem i jest tak wypełnione mną, że nie ma miejsca na nic innego. And the third thing that Bill says blocks me from God is worship of other things. I trzecią rzeczą, o której mówi Bill, która blokuje mnie od Boga, jest to, że hołduję tym innym rzeczom materialnym. I didn't understand that for some time. Nie rozumiałem tego przez jakiś czas. When I was about a year and a half sober, I was ending my first sober relationship. Kiedy byłem 1,5 roku trzeźwy, kończył się mój pierwszy trzeźwy związek. Over the years, I've sponsored many men who have ended relationships. Przez kilka lat sponsorowałem wielu ludzi, którzy kończyli swoje związki. I don't think there is anyone on the planet more self-obsessed than an alcoholic ending a relationship. Nie wydaje mi się, że ktoś jest bardziej samolubny na ziemi, oprócz alkoholika, który właśnie kończy związek. You could go up to that person and say, I just came from the doctor, I have terminal cancer, 2 weeks to live, and he'll say, do you know what else she said? Możesz podejść do tej osoby, powiedzieć, że mam raka, umieram, a ta osoba mówi, czy wiesz, co ona powiedziała? I was consumed with this broken relationship. I went to a meeting hoping to hear something in the meeting that would snap me out of it. Ten związek, który się zakończył, zjadało mnie to, tylko o tym obsesyjnie myślałem. The problem with me when I'm spiritually sick is I'm disconnected from life. Problem ze mną, jak jestem tak duchowo zepsuty, duchowo chory, jest taki, że po prostu odcinam się od życia. My mind becomes so loud that what is actually happening in a meeting or reality becomes distant, like music in an elevator or a doctor's office. Ja się tak zatracam w tej głowie, w tym, co się w środku dzieje, że wszystko inne po prostu nie słyszę tego.
So I'm sitting in the meeting hoping to feel better. Więc siedzę na spotkaniu i czekam w nadziei, że coś się zmieni, poczuję się lepiej. But I can't hear anything because I'm having conversations in my head with her. Ale tak naprawdę nic nie słyszę, bo co słyszę to rozmowy w mojej głowie, jakie mam właśnie z tą dziewczyną, z którą zerwałem. When I see her, I'll say this, she'll say that, I'll say this, she'll say that, and then I'll say this, and she'll be properly ashamed of herself and beg for me to come back. Generalnie kręcę filmy, jak to będzie, co ona powie, co ja powiem, co ona na to odpowie, jak się zejdziemy, jak się rozstaniemy znowu i tak dalej. Because she's a member of AA, but she's not in that meeting, it's as if some hideous force has attached a spring to the base of my neck to the meeting room door. Every time the door opens, I go, huh? Oh, not her. Huh? Oh, not her. Nie ma jej na tym, ona jest też członkinią AA, ale akurat nie ma jej na tym spotkaniu i za każdym razem, jak tylko drzwi się otwierają, ja nerwowo patrzę na te drzwi, czy to ona, czy nie ona. So by the end of the meeting has not helped me at all. Pod koniec spotkania widzę, że to spotkanie w ogóle mi nie pomogło, Because I'm so disconnected from life. bo jestem aż tak zatracony w tej swojej głowie i odłączony od tego, co się dzieje wokół mnie. There was a visitor at the meeting from another state, and he asked me for a ride back to his hotel. Na tym spotkaniu był gość z innego miasta, który poprosił mnie o to, żebym odwiózł go do jego hotelu. He was sober for many years, On był trzeźwy już przez wiele, wiele lat. and I asked him if we could stop at a coffee shop after the meeting. No, zapytałem się go, czy możemy stanąć na kawę po spotkaniu. And he agreed, and I got him into the coffee shop hostage in a booth. On się zgodził i wtedy ja go zabrałam do kawiarni i tak naprawdę był moim zakładnikiem. The people in AA were tired of me talking about the relationship. Ludzie w AA byli już zmęczeni moim mówieniem ciągłym o moim związku. But he's a visitor. He doesn't know any better. Ale on jest odwiedzający, on nic nie wie. And so for 20 or 30 minutes, I'm talking about this relationship until his eyes have glazed over. Więc przez kolejne 20-30 minut mówię mu o swoim związku, aż on w końcu przewraca oczami. When I finally was done, he said some things to me that changed my world. Kiedy w końcu skończyłem, on powiedział coś do mnie, co tak naprawdę zmieniło mój świat. He said to me, "Have you ever thought about the first commandment?" Spytał się mnie, czy kiedykolwiek myślałem o pierwszym przykazaniu. And I told him I'm not really into that. I'm just into AA. Ja mu powiedziałam, że mnie to tak naprawdę nie obchodzi, ja tylko myślę o tym, co mówi AA teraz. Some of the remnants of my old prejudice. To są pozostałości moich starych uprzedzeń. And he started to laugh and he said that guys like him and I were much alike, that we had a hard time with the thou shalt not part of the Ten Commandments. On powiedział, że jesteśmy podobni do siebie i że ludzie tacy jak on i ja właśnie mają problem z pierwszymi słowami przykazań. In one of the English versions of the first commandment is, I am the Lord thy God, thou shalt not put false gods before me. Po angielsku jest to, tak po polsku też, że nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. He told me that he knew that God loved him no matter what. On powiedział mi, że on wie, że Bóg będzie go kochał bez względu na wszystko. And that he was free to put anything he wanted between him and God would still love him. I on wiedział, że może cokolwiek położyć pomiędzy nim a Bogiem, ale ten Bóg i tak nadal będzie go kochał. He said to me that the problem is that when you put something between you and God, you block the light. Ale powiedział, że jeżeli położysz coś pomiędzy sobą a Bogiem, wtedy blokujesz światło.
He said when you worship something, it doesn't mean to bow down to it. He said it means to obsessively turn your consciousness towards something. On powiedział mi, że jeżeli jeśli tak robisz, jeżeli tak robisz, to świadomie blokujesz to światło. He said that to worship something doesn't mean to bow down to it. It means to obsessively turn your mind and your consciousness towards something. Jeżeli coś składasz czemuś hołdy, to nie musisz klękać, nie musisz robić nie wiadomo co. Masz po prostu cały czas obsesyjnie zwracać swoją świadomość w kierunku tej siły wyższej. He said, if you want to know what you worship, it is very easy. On powiedział, że jeżeli chcesz wiedzieć, czemu składasz szacunek, to jest naprawdę proste. At night, at the end of your day, make a pie graph of everything you've been thinking about, and the part that dominates the pie would obviously be the thing you're obsessively turning your mind towards. Na koniec dnia zrób sobie taki graf na ścianie, który i wypełnij go tym, co najwięcej ci w ciągu dnia zabiera myśli. I could picture the pie graph with a little bit for work, a little bit for AA, and almost the whole pie graph was the relationship. Ja sobie wyobrażałam ten mój graf wtedy, że trochę myślałam o pracy, trochę o innych rzeczach, a większość tego grafu było o moim związku. And I knew why it felt like someone had stepped on the oxygen hose to my soul. I wtedy wiedziałem, jak to jest, jak ktoś stanął na wężu, który mi dostarcza tlen. Why do I do that? Dlaczego to robię? Why over the years, money, being right, a relationship, children, work, why do I put those things in that position that it's between me and you and me and God? Why do I let it cover the light? Dlaczego przez te wszystkie lata pozwalałem, żeby praca, moje związki, rzeczy materialne, wszystkie te rzeczy blokowały światło Boga? I don't do it with everything. Nie robię tego tak ze wszystkim. I would never become obsessed with Brussels sprouts. Nigdy nie miałam obsesji na punkcie brukselki. I only become obsessed with things that provide an illusion of power. Ja tylko staję się obsesyjny, jeżeli chodzi o rzeczy, które dają mi iluzję jakiejś mocy, jakiejś siły. Alcohol, drugs. Alkohol, narkotyki. In their absence, sex, money, work, prestige, what you think of me, being right. Z innych rzeczy to seks, praca, posiadanie zawsze racji. Surely if I had enough money, I wouldn't need God. I jeżeli miałbym wystarczająco dużo pieniędzy, na pewno nie potrzebowałbym Boga. Surely if I had the right relationship with someone loving me the right way, not like the others, the right way, I would surely have validated myself and made myself whole. Na pewno jakbym był w idealnym związku i miał z idealną kobietą, to byłoby fantastycznie. And some of us obtain all these things that we think are going to give us power, and they don't. I wielu z nas chce tych rzeczy, które nam się wydają, że dostarczą nam mocy, ale tak nie jest. In chapter 5 it says there is one who has all power. W rozdziale 4 jest mowa o tym,
o tym, który ma tą moc. If that is true, then there is no power in money, in sex, in being right, in the right job, in prestige. Jeżeli to jest prawda, to tej mocy nie mają. Nie mają pieniądze, nie mają prestiż, nie ma praca, nie ma nic innego. In the third paragraph on page 55, Bill says, "We finally saw that faith in some kind of God was a part of our makeup, just as much as the feeling we have for a friend. Sometimes we had to search fearlessly, but he was there. He was as much a fact as we were. We found the great reality deep down within us. In the last analysis, it is only there that he may be found." Tutaj tak. We finally saw. Tutaj przeczytam kawałek rozdziału Wielkiej Księgi. Tak. W końcu zobaczyliśmy, że wiara w jakiegoś Boga jest częścią naszego istnienia, tak jak uczucia nasze dla przyjaciół. Czasami musimy szukać bez strachu, ale On ciągle tam jest. On jest faktem. On jest faktem tak samo jak my. Znaleźliśmy wielką rzeczywistość wewnątrz nas. W ostatnich analizach to tylko tam mógł być znaleziony. I tak było z nami. It says in the last analysis, after I've looked everywhere else, I will find God deep within me. Jest mowa o tym w tym fragmencie, że ja wszędzie szukałem tego Boga, ale tak naprawdę ten Bóg jest we mnie. I suffered sober 4 years before I took the journey through the steps. Cierpiałem 4 lata, zanim podjąłem się tej podróży z krokami. I looked for relief and power everywhere else. Szukałem ulgi, szukałem mocy wszędzie indziej. And failed. I nie udało mi się to. And finally, at a little over 4 years sober, I stood at the turning point. I w końcu po 4 latach byłem w takim punkcie zwrotnym. There was either more here in Alcoholics Anonymous, or I was probably not going to survive. Albo będę dalej szedł i chodził na spotkania AA i słuchał się idei AA, albo po prostu nie ma dla mnie szansy już więcej. There may be people in this room that are sober for many years and you're very tired. Być może tutaj na sali są ludzie, którzy są trzeźwi przez wiele lat i jesteście już zmęczeni tym. You're tired of fighting the depression. Walczycie z depresją. You're tired of the anxiety and the worry. Jesteście zmęczeni ciągłym zamartwianiem się. You're tired of the loneliness. Jesteście zmęczeni samotnością. And you've done everything you can do and none of it has really worked. I tak naprawdę zrobiliście wszystko, co w waszej mocy i nic nie działa dla was. If I can do nothing else today except to convince you that you do not have to leave us, that there is more here, if you're willing to roll your sleeves up and do the work. Jeżeli tylko mógłbym cię przekonać, żebyś nas nie opuszczał dzisiaj, że jeszcze można coś zrobić, żebyś tylko zakasał rękawy i popracował. I guarantee it. Gwarantuję. Why don't we break for lunch and we'll come back and we'll start the process of accessing the power. Bob prosi teraz o przerwę. Ja chciałem jeszcze 2 słowa powiedzieć. Zapomniałem imię, ale jest między nami,